dzisiejszym filmie chciałabym wykonać razem z Wami taką siateczkową czapkę. Jest to letnie nakrycie głowy, które sprawdzi się idealnie na plaży, na festiwalowe szaleństwo czy do letnich miejskich stylizacji. Przybliżone wymiary mojej czapki to jest około 16 cm wysokości i około 25 cm szerokości. Ja mam rozmiar głowy 54 cm i na mnie jest swobodna, nie opina mi głowy. Można dodać również w tym miejscu elastyczną nić, którą Wam pokażę później, tak żeby czapka była bardziej elastyczna i lepiej dopasowywała się do kształtu głowy. Wykonałam ją na szydełku bardzo prostym ściegiem. Zrobienie takiej czapeczki zajmuje około kilku godzin. Do wykonania takiej czapki potrzebujemy oczywiście włóczki. Przygotowałam tutaj dla Was kilka przykładów. Moje ulubione to są włóczki 100% bawełniane Alize Bella i Drops Safran, ale Wy możecie użyć również bardziej fantazyjnych włóczek, takich jak na przykład Perfortuna Lana Grossa, która w składzie ma bawełnę i poliamid i ma taki świetny włosek. Lub takiej włóczki sznurkowej. Tutaj mam akurat wiskozę w złotym kolorze. Albo włóczki, która ma w składzie bawełnę i akryl. I tutaj mamy Alize Cotton Gold Hobby. Oprócz włóczek potrzebujemy oczywiście szydełka. W moim przypadku to jest szydełko 3 mm, nożyczek miary krawieckiej, igły dziewiarskiej, znacznika rzędów. Tutaj mam również wspomnianą wcześniej elastyczną nitkę i igłę i nić do wszywania naszych ozdób do tej czapeczki. Oprócz tych podstawowych materiałów, jeśli zechcecie ozdobić swoje czapki, to przygotujcie również koraliki, muszelki, cekiny lub inne ozdoby, które będą Wam akurat pasowały do tego projektu. Czapkę będziemy wykonywać na szydełku w okrążeniach. W górnym prawym rogu zamieszczę Wam schemat. Zaczynamy sobie od magicznego kółka. Tutaj mamy krótszy koniec włóczki. Owijamy sobie wokół palców dłuższy koniec włóczki. Wkładamy szydełko pod jedną z nitek. Podbieramy drugą. Jeszcze raz. I mamy utworzone magiczne kółko. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I musimy wykonać wokół magicznego kółka 17 słupków. Robimy narzut, wkładamy szydełko do magicznego kółka, przeciągamy nitkę, narzut, przeciągamy nitkę przez 2 oczka, narzut, przeciągamy przez 2 oczka. Pierwszy słupek jest gotowy. Narzut, wkładamy szydełko do magicznego kółka, przeciągamy nitkę, narzut,
przeciągamy nitkę przez 2 oczka, narzut i przeciągamy przez 2 oczka. Narzut, przekładamy szydełko przez magiczne kółko, wyciągamy nitkę, narzut, przeciągamy nitkę przez 2 oczka, narzut i przeciągamy przez 2 oczka. W taki sposób wykonujemy 17 słupków wokół magicznego kółka. Po wykonaniu 17 słupków zaciągamy sobie magiczne kółko i wykonujemy oczko ścisłe w trzecim oczku łańcuszka. Raz, dwa, trzy. W ten sposób mamy zamknięte pierwsze okrążenie. W drugim okrążeniu będziemy już dodawać jedno oczko, tak żeby poszerzać naszą koronę czapki. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka, wykonujemy dodatkowe oczko łańcuszka, czwarte, robimy narzut i wykonujemy słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. Jedno oczko łańcuszka, narzut i kolejny słupek w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. Jedno oczko łańcuszka, narzut, kolejny słupek w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. Jedno oczko łańcuszka, narzut i kolejny słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. I tak przerabiamy całe okrążenie do końca. I ostatni słupek, jedno oczko łańcuszka i łączymy okrążenie w trzecim oczku łańcuszka, oczko ścisłe, zaciągamy robótkę
I drugie okrążenie naszej czapki jest gotowe. Okrążenie trzecie zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i w tym okrążeniu dodajemy jeszcze 2 oczka. Narzut i słupek w słupku, w pierwszym słupku z poprzedniego okrążenia. 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. 2 oczka łańcuszka, narzut i kolejny słupek w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. W taki sposób przerabiamy do końca okrążenia. I ostatni słupek. Dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe w trzecim oczku łańcuszka. W ten sposób mamy zakończone trzecie okrążenie naszej czapki i przechodzimy sobie do czwartego okrążenia, w którym będziemy dodawać 3 oczka łańcuszka między każdym słupkiem. Trzy oczka łańcuszka plus 3 oczka łańcuszka, narzut, słupek w słupku z poprzedniego okrążenia, 3 oczka łańcuszka, narzut i słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. 3 oczka łańcuszka, narzut i słupek w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. W ten sposób przerabiamy do końca okrążenia czwartego.
ostatni słupek. Trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe w trzecim oczku łańcuszka, rozpoczynającego krążenie. Czwarte okrążenie naszej robótki jest już skończone. Przechodzimy do piątego. 3 oczka łańcuszka plus 4 oczka łańcuszka, narzut, słupek w słupku z poprzedniego okrążenia, 4 oczka łańcuszka, narzut i słupek w poprzednim słupku. Cztery oczka łańcuszka, narzut i słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. W taki sposób, dodając 4 oczka łańcuszka między każdym ze słupków, wykonujemy okrążenie piąte. W każdym kolejnym okrążeniu dodajemy jedno oczko między słupkami. W ten sposób bardzo łatwo jest regulować szerokość, na jaką wykonujemy czapkę, i dostosować ją do obwodu głowy. Ja wykonuję swoją czapkę na obwód głowy 54-56 cm i zatrzymam się na dodawaniu oczek w momencie, kiedy między słupkami będę miała 7 oczek łańcuszka. Jeżeli macie głowę mniejszą lub większą, no to musicie adekwatnie zrobić mniejszą liczbę okrążeń, dodać mniejszą liczbę oczek łańcuszka między słupkami lub większą. Po wykonaniu 8 okrążeń między każdym z słupków mam po 7 oczek łańcuszka, a moja robótka ma 16 cm szerokości i na obwód głowy 54-56 cm. Będzie to wystarczająca szerokość. Teraz będę pracować na wysokość naszej czapki. Zaznaczę sobie miejsce, w którym rozpoczynam. I na mój rozmiar będę wykonywać 6 okrążeń bez dodawania oczek. Czyli 3 oczka łańcuszka, w moim przypadku 7 dodatkowych oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, narzut, słupek w słupku z poprzedniego okrążenia, 7 oczek łańcuszka, słupek w słupku z poprzedniego okrążenia, 7 oczek łańcuszka, narzut i słupek w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. I tak dalej do końca okrążenia. Tak jak wspomniałam, ja wykonam łącznie 6 okrążeń. Wy wykonajcie tyle okrążeń, ile będzie pasowało na Waszą głowę.
Zbliżamy się do końca ostatniego okrążenia. 7 oczek łańcuszka. Narzut. Słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. 7 oczek łańcuszka. I oczko ścisłe w trzecim oczku łańcuszka rozpoczynającego. W tej chwili mamy już wykonaną bazę naszej czapki. Ja zrobiłam tutaj 6 okrążeń na wysokość. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tak to w tej chwili wygląda. Teraz pokażę Wam, jak zrobić wykończenie brzegu i w dalszej części filmu, jak dodać koraliki bądź muszelki. Wracamy na początek okrążenia. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka i wykończenie brzegu będziemy wykonywać słupkami. Trzy oczka łańcuszka, narzut i w przestrzeni między słupkami będziemy wykonywać po 6 słupków, następnie słupek w kolejnym słupku, 6 słupków w przestrzeni między słupkami i kolejny słupek w następnym słupku. Pierwszy słupek w przestrzeni między słupkami, narzut, kolejny słupek, narzut, kolejny słupek, narzut, narzut, piąty słupek, narzut, szósty słupek, narzut i kolejny słupek w słupku z poprzedniego okrążenia. W ten sposób powstaje nam bardzo estetyczne wykończenie, które następnie ozdobimy koralikami. Tak to wygląda i kontynuujemy w ten sposób do końca okrążenia.
I ostatnie 6 słupków. Kończymy oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy. W trzecim oczku łańcuszka. W ten sposób zakończyliśmy pracę nad bazą naszej czapki. Możemy obciąć i schować nitki. Ja używam do tego igły z zaokrąglonym czubkiem. Zaczniemy sobie od nitki, od której zaczynaliśmy robótkę. Chowam ją w bardzo szybki i prosty sposób. Chwytam za jedną z najbliższych nitek, przeciągam ją i zawiązuję pętelkę. Zaciskam dosyć mocno i chowam nitkę pod nitkami wychodzącymi z magicznego kółka. I odcinam. Następnie przewlekam kolejny koniec. Tutaj przeciągam w ten sposób, zaciskając oczko. Chowam nitkę w pierwszym słupku. Dodatkowo zabezpieczając ją węzełkiem. Sprawdzam, czy na prawej stronie nie będzie to widoczne. I prowadzę jeszcze tę nitkę pod kilkoma półsłupkami. Nitki mamy już pochowane. Możemy przejść do dodawania koralików. Do ozdobienia swojej czapki wybrałam taki zestaw koralików.
nić w pasującym odcieniu i cienką, ostrą igłę, taką, która z łatwością przejdzie przez wszystkie moje koraliki. Odmierzam sobie dosyć długi kawałek nici. Zacznę od złapania nitki na lewej stronie. Zabezpieczam ją tak, żeby się nie rozwiązała później. I przebijam się na prawą stronę. Przyszywam pierwszy koralik i przesuwam się w lewą stronę. Igłę z nitką przekuwam przez tunel utworzony przez słupki. Uważam, żeby nie zaciągać mocno tej nitki. I przy kolejnym słupku wszywam kolejny koralik. Po przyszyciu tego koralika przekuwam się przez ten słupek w dół robótki, tak żeby wyjść tutaj między dwoma nóżkami. I tutaj w tym miejscu będę nabierała wiszące koraliki. Tak, żeby wszystko ładnie wyglądało i żeby wrócić nitką tutaj do góry, wbijam się po przewleczeniu tych dwóch wiszących koralików, wbijam się z powrotem w te koraliki.
przeciągam nitkę. Wracam, wbijając się w ten sam słupek. I przechodzę tak samo igłą z nitką pod słupkami. Do kolejnego słupka, gdzie będę przyszywać koralik. I tak będę na przemian przyszywać jeden koralik plus wiszące koraliki, jeden koralik, koralik plus wiszące koraliki i tak do końca okrążenia. Mamy już wszyte wszystkie koraliki. Przechodzimy sobie na tylnią stronę robótki i zabezpieczamy tutaj nitkę. I gotowe. Wszystkie koraliki mam już wszyte. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jakich dokładnie koralików użyłam, napiszcie mi na dole w komentarzu, a ja postaram się znaleźć dla Was wszystkie nazwy i oznaczenia tych koralików. Pokażę Wam jeszcze, jak wszyć elastyczną nić, tak żeby czapka była jeszcze bardziej elastyczna i lepiej dopasowywała się do kształtu głowy. Oczywiście nie musicie tego robić, ale polecam ten zabieg, tak żeby czapka na przykład po praniu albo po noszeniu przez cały dzień nie rozciągała się zbytnio, bo bawełna ma do tego tendencję. Ja używam elastycznej nici, która jest przeźroczysta i pasuje do każdego koloru. I tutaj akurat to jest firma Prym. Odmierzam sobie nieco więcej niż obwód czapki, tak żeby mieć jeszcze zapas i żeby swobodnie później schować jej końce. Półtorej obwodu naszej czapki będzie wystarczające. Przewlekam sobie przez igłę, którą wszywałam koraliki. Ta nić jest bardzo cienka, więc swobodnie przechodzi przez oczko tej igły. Zawiązuję sobie na tyle, na ile jest to możliwe na tej gumce, węzełek na końcu. Znajduję sobie początek naszej robótki i tak jak przy wszywaniu koralików zabezpieczam sobie tą nić elastyczną z tyłu. Wszywać ją będę w
w tym samym miejscu, w którym przewlekałam nić między koralikami. To będę już robiła na lewej stronie. I przechodzę sobie w lewą stronę tym kanałem, który tworzą mi słupki. Po wszyciu elastycznej nitki wystarczy jeszcze tylko zabezpieczyć jej koniec. Pozostaje nam już tylko zablokować dzianinę, tak żeby nabrała ostatecznego kształtu i oczka się wyrównały. Możecie do tego użyć żelazka z parą, parownicy, bądź po prostu zmoczyć robótkę i naciągnąć ją na miskę, na balon czy na piłkę, tak żeby uzyskała ładny, równy kształt i gotowe. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego tutorialu do końca. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny i inspirujący. Jestem Wam bardzo wdzięczna za wszystkie pozostawione pod moimi filmami lajki, komentarze i za subskrypcję mojego kanału. Zachęcam Was również do pozostawienia lajka i komentarza pod tym filmem. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady, sugestie dotyczące moich filmów, to bardzo proszę, zostawcie je w komentarzu. Chętnie je przeczytam. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!